Obóz Birkenau był największym obozem wchodzącym w skład kompleksu Auschwitz. W obozie tym zginęła większość ofiar KL Auschwitz, a zatem około 1 miliona ludzi. W zdecydowanej większości byli to Żydzi. Pierwsza wzmianka o zamiarze założenia obozu w Brzezince związana jest z pierwszą wizytacją obozu Auschwitz przeprowadzoną przez Heinricha Himmlera 1 marca 1941 roku. Himmler wydał szereg dyspozycji odnośnie rozbudowy istniejącego już obozu i zatrudnienia więźniów. Mieszkałam w Warszawie na Woli. Po wybuchu powstania Niemcy dokonali masakry tej dzielnicy. Kiedy przyszli w końcu do naszego domu, to już nie zabijali od razu. Wywieźli nas najpierw do Pruszkowa, a potem do Auschwitz. Miałam wówczas 14 lat. Wiedziałam, co dzieje się w Treblince, że palą tam ludzi w krematoriach. W pociągu bałam się, że wywożą nas do Treblinki. Jak nocą przyjechaliśmy do Auschwitz, to moja pierwsza myśl była: nie umrę. Jednak tuż po wyjściu z wagonu poczułam swąd palonych zwłok. Znałam ten zapach. Razem z innymi dziewczętami bez rodziców trafiłam do bloku 16. Pewnego dnia w oknie zauważyłam chłopca, który był bardzo podobny do mnie. Zastanawiałam się dlaczego. Przykleiłam głowę do szyby i on też. Jak obracałam głowę w lewo, on to samo. Dopiero po chwili uświadomiłam sobie, że ten chłopiec to ja. Tak wyglądało moje odbicie.
Czy wiecie, że jest tu lagier śmierci? Stąd wychodzi się tylko przez komin, powiedziała Niemka do mojej mamy, gdy ta trafiła do Auschwitz. Była wówczas w 2. miesiącu ciąży. Gdyby się o tym dowiedzieli Niemcy, czekałaby ją od razu pewna śmierć. Mama ciężko pracowała jak reszta osadzonych, chodziła na apele. Wspominała, że rodziła 3 dni. Nikt się nią nie interesował, nikogo to nie obchodziło. Kiedy była na pół żywa, ktoś ją w końcu znalazł. Po porodzie inne więźniarki wykąpały mnie w zimnej wodzie i uszyły ubranka z pasiaków. Kiedy na udzie wytatuowano mi numer 18136, przestałam być człowiekiem, zostałam tylko numerem. Systematycznie na swoje badania paramedyczne zabierał mnie dr Mengele. Płakałam, wrzeszczałam, zawsze od niego wracałam chora. To była noc z 11 na 12 sierpnia 1944 roku. Pociąg zatrzymał się na rampie w Birkenau i otworzyły się drzwi wagonu. Błysnęło na nas światło z reflektorów. Zobaczyłem SS-manów z bronią skierowaną na nas. Więźniowie zaczęli nas wyciągać z wagonów. Po prostu wyrzucać na pobocze. Kiedy stanąłem obok wagonu, zobaczyłem SS-manów, dachy baraków obozu męskiego, a dalej 2 wysokie kominy, z których buchał płomień na kilka metrów. To był mój pierwszy widok zapamiętany z Birkenau. Obóz zajmował obszar prostokąta o powierzchni około 140 hektarów, ogrodzony drutem kolczastym pod napięciem. Na tym terenie do końca 1944 roku powstało około 300 różnych budynków takich jak baraki, latryny, wartownie i komory gazowe.
1942 roku rozpoczęto w Brzezince budowę 4 wielkich komór gazowych i krematoriów. W każdej komorze gazowej można było uśmiercić jednorazowo do około 2000 ludzi. Natomiast krematoria mogły spalić w ciągu doby ponad 4000 zwłok. Natychmiastowej zagładzie w komorach gazowych bezpośrednio po przywiezieniu do obozu, bez oznaczenia numerem ewidencyjnym, podlegali w zasadzie tylko Żydzi, uznani ze względu na wiek i stan fizyczny na niezdolnych lub nieprzydatnych do pracy.
W tym miejscu, zanim zbudowano i oddano do użytku krematoria, w dołach spopielono około 107 000 zwłok. Na terenie obozu Birkenau dla więźniów zostały przeznaczone 2 rodzaje baraków – murowane i drewniane. Baraki murowane zostały wzniesione w najstarszej części obozu. Więźniowie spali na słomie rozścielonej na deskach, a w barakach drewnianych na łóżkach lub pryczach rozkładano papierowe sienniki, wypchane tzw. wełną drzewną. Obóz został wyzwolony 27 stycznia 1945 roku o godzinie 15. Więźniowie witali radzieckich żołnierzy jako autentycznych wyzwolicieli. Uwolnili się od totalitaryzmu hitlerowskiego na rzecz totalitaryzmu stalinowskiego.